Cześć. Witajcie na kolejnej eksploracji. Zawędrowaliśmy do takiego pięknego domku. To jest chata. To jest chatka. Chatka? Zobaczcie. To jest blisko ulicy, więc będziemy musieli bardzo uważać. Ale jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, w którym są piękne obrazy Matki Boskiej, Józefa. Zobaczcie. I samego Jezusa. Przepiękny obraz. Przepiękny. Wszystkie ściany są pomalowane na niebiesko. Ale przez to, że jest bardzo wilgotno, wygląda to jak chmury. Jakbyśmy się znaleźli w niebie. Wygląda rzeczywiście jak chmury. To coś niesamowitego. Zobaczcie, tutaj jeszcze są Ślubne. tu jeszcze są piękne przetwory. Mówię piękne, ponieważ naokoło tego domu jest niesamowity ogród. Tutaj narzędzia z dawien dawna, używane w tamtych czasach. Chata najprawdopodobniej ma 150-200 lat. Zobaczcie tutaj. Piła stara i takie obuwie. I część jeszcze przetworów. Tutaj na tym stole przygotowywano pewnie jedzenie i patrzono na stodołę, która jest naprzeciwko tego domu. Możecie Państwo? Pokaż. Co? Wow. Korniki zjadły oprawkę. A tutaj jest to Drewniane. państwo. No. Ale pięknie to wygląda. Ale oni ładni są. No. Zobacz, naprawdę są ładni. To są jakieś lata 20. Tak to wygląda. Tak, Zobacz, tutaj było. przepiękne. Zobacz. Grzebienie. A, czyli tutaj Bo przy tutaj tym się- lustrze. Bo czesali się. No i Pokaż jeszcze raz to grzebienie. Ale to to znalazłaś. jest miejsce na grzebienie. Miejsce na grzebienie. Przepiękne. I lustro. Całe zapajęczone, jak zobaczycie. Ja się tym chmurom nie mogę Te nadziwić. chmury. No bo to jest niebiański dom. I to jest twarde, to jest położone. Tam jest sypialnia i tam jest taka pajęczyna na tej sypialni. A zobacz tutaj, co to jest? Szkoła? Ktoś ukończył jakąś szkołę? Wiesz co, no tak to wygląda, jakiś dyplom trzymają, widzisz, na dole są panie, Tak. u góry panowie. Przepiękne. A tutaj Że zobacz, ile pokrywka. obrazek Matki Boskiej. Po Twoją obronę uciekamy się. Coś niesamowitego. A zobacz na to lustro, jak ono jest całe w kornikach, ale No jak tak jak ono to- jest zdobione. Tak jak ta ramka, nie? Na zdjęcie ślubne. Tak, dokładnie. Drewniana, tylko korniki z Niesamowite to jest. I te krzesło. Te krzesło, które jest też naruszone przez korniki, ale ono jest po prostu piękne. I miotła. Oryginalna miotła z tamtych lat. Wyciągnę ją i pokażę. Zobaczcie. Nie! To jest taki snopek. To nie jest miotła. Ale oni tym zamiatali. Tym Tak zamiatali? Nie Aha. mogli tym zamiatać. Albo To jest snopowiązałka. Zrobione z snopowiązałką taki, no może było to związane z jakimiś obchodami. może, popatrz. Widzisz, tu jest wejście na dom. Tak zacząłem. Czyli teraz tak naprawdę możemy wejść do tego domu i wiemy, że tutaj mieszkało państwo. O, musimy się schować. Okej. Mieszkało państwo, więc dzień dobry. Piękny dom. Piękny dom. Tutaj jest wejście do tego domu i wchodząc na prawo, tam gdzie teraz Ola robi zdjęcia, wchodziło się do
części kuchennej, a potem po lewej stronie było wejście też do zwierząt. Tutaj, w tym przedpokoju, mamy ubrania, swetry, jakieś chusty, wszystko zapańczone, ale jakże piękne. Zobaczcie, rajstopy nawet tam widzę. Wszystko nienaruszone od co najmniej 60 lat. Najprawdopodobniej. Tutaj za tymi drzwiami nie wiem co jest. Pójdę jeszcze na wprost. Zobaczyć. Wow. Wow. Posłużę się tym. No. No musimy to naruszyć. Tą ochronę naturalną domu. Bo chcę wam to pokazać. Chcę wam pokazać piękny dom. O kurczę. Coś niesamowitego. Zobaczcie na ten pokój. Zobaczcie na ten dom. Tutaj już sufit się wali. Ale mamy przepiękny pokój. Na środku stoi stół. Tutaj mamy łóżko. Niesamowicie piękna, ogromna szafa, w której jest mnóstwo ubrań. I ta niesamowita zasłona razem z piękną firanką. Zobaczcie. I tutaj łóżko. Poduszka, na której pan pewnie leżał. Spróbujemy wejść w głąb tego pokoju. Mocno tu jest wszystko zniszczone, bo ten dom naprawdę bardzo długo już jest opuszczony. Ale zobaczcie na ten piękny żyrandol. Wygląda cudownie. Przejdziemy sobie dalej. Tu jest wszystko mocno zapajęczone. Ale zobaczcie tutaj, jaki piękny telewizor. Bardzo stary ametyst. Stary ametyst, ale jakże piękny. I druga wersaleczka z pięknymi podusiami. Tu mamy bardzo ładne poduszki, takie okrągłe. Widzicie? Tutaj kolejna poduszka. Ten stół, szafa. Tutaj troszkę wybrzuszyło, ale mamy szafę. I ta szafa jest taka troszkę z lat 70. Zobaczcie, co w niej jest. Jeszcze ubrania. Lustro. I u góry mamy baranka Bożego. I mnóstwo pajęczyn. Widać, że dom jest pęknięty. Tutaj święta rodzina. Na obrazku w domu panuje niesamowita cisza. Jest przy ulicy i słychać, jak jeżdżą samochody. Tutaj mamy zestaw bombek świątecznych, choinkowych, prawdziwych, takich tłukących się. Niesamowite. Przejdziemy sobie dalej. Te stojaki na kwiaty. Piękne. Tutaj nad drzwiami mamy bardzo wypłowiały obraz Jana Pawła II. Ale jeszcze jak był młody. To są jakieś lata 70. I krzyżyk nad drzwiami, taki jak miałem w domu, nad drzwiami, jak mieszkałem na Grzybowskiej. Super. I pęknięcia tego domu dodają takiej jakiejś atmosfery, że najpewniej tutaj na ten telewizor
patrzono z tamtego miejsca. Wejdziemy sobie teraz do kolejnego pomieszczenia, całego w pajęczynie. Tymi takimi dwuskrzydłowymi drzwiami. I co my tutaj mamy? W tym pomieszczeniu mamy piec kaflowy. Przepiękny, ogromny piec kaflowy. Tutaj musiała też być pewien rodzaj kuchni. Zobaczcie, tu mamy kalendarz. Zobaczymy, kiedy ostatni raz tutaj ktoś zrywał. 17 luty, czyli zimą był opuszczony ten dom. Wtorek. W roku 2004. Czyli jeszcze w roku 2004 tutaj ktoś mieszkał. Sufit cały jest drewniany. Zobaczcie. Tam prąd był doprowadzony do miejsca, gdzie lampa pewnie wisiała. Tutaj mamy stół. Piękny talerzyk z truskawkami. No zobaczcie. Przepiękny. I ten kubeczek jest przepiękny, niesamowity jest. Zobaczcie, odłożymy go tak, jak stał. Bo stanowi tutaj centrum piękna na tym stole. A tutaj mamy obrus. Przejdziemy sobie w głąb tego magicznego pokoju. Zobaczmy. Tam mamy opakowania najpewniej ze słodkościami z Goplany. Tutaj na tym piecu piękny imbryczek. Oj, jaki ładny, naprawdę piękny. Przygotowane drewno na opał. Zobaczcie. Te drewno już korniki zjadły, ale było przygotowane drewno na opał. Przepiękne, naprawdę przepiękne. I czajnik, w którym najpewniej na tym właśnie piecu gotowali wodę na herbatę, na kawę. O, tego nie zauważyłem, ale tutaj u góry, nad tymi drzwiami jest taka ozdoba. Zobaczcie, jaka ładna. Taka trochę jeszcze świąteczna. Bardzo ładnie to wygląda. Zobaczmy jeszcze tutaj. Tu mamy, wyjątkowo kiepska jest podłoga, ale mamy łóżko. Bardzo stare łóżko. I ona się troszkę gnie pode mną, ale myślę, że nie ma tutaj piwnicy, więc śmiało mogę chodzić. To łóżko, znów mamy do czynienia z takim łóżkiem bardzo krótkim, bardzo wąskim i krótkim. Chociaż może aż nie jest takie wąskie. Ale tak, mamy tutaj znów obraz taki 3D Maryi. Tutaj takie na korze drewna, kawałku drewna rysunek Matki Bożej, Jezusa i papież z prawej strony, Jan Paweł II, no i Maryja. A tutaj po prawej stronie jest Barburka. Barburka. Święta Barbara. Zobaczcie tutaj. Tu się troszkę zawala, ale mamy talerzyki SH. Tu mamy korespondencję. Pokażę wam tylko kartki. Są to kartki życzące wesołych świąt na Boże Narodzenie. Tutaj adresy tego miejsca, więc to odwrócimy. Zobaczcie, jaka piękna karawka i kieliszki. I talerzyki. I jeszcze nie rozpakowany obok krzyża rumianek. I u góry znowu herbatka. Rosyjska herbatka. Albo radziecka, aczkolwiek mam wrażenie, że to jest z roku... Nie widzę daty. O, tu jest data.
Do 2005 roku była ważna. Termin ważności. Chai. Fix. Cassia z hibiskusem. To jest Cassia z hibiskusem. Odłożymy na miejsce. Tutaj jest jeszcze jakaś kartka. O, taka kartka z Jezusem. Ale to już święta wielkanocne. I taki magiczny kieliszek na nalewkę. Tu mamy płyn do rozpylania do nosa. Ładne kieliszki. Ziele piołunu. Piołun fix. Absynt herba. No, niebiański dom. A tutaj nie wiem co jest. Może to jest cukier. Otworzymy? A pewnie, że otworzymy. To jest cukier, który przybrał chyba albo miód. Może Ola to oceni za chwilę. Mam wrażenie, że to jest miód. Mogło tak być, że słodzili miodem w tamtych czasach. Albo może faktycznie było łatwiej po prostu o ten miód właśnie w tych okolicach. Ale zobacz, obok ciebie jest piękna taka makatka z ptaszkami i jarzębiną. Jesienna, taka piękna jest. aktualna, nie? No. Zobacz, to jest jakieś takie elementy świąteczne. No tak, Tak. buty to mogło tak być. Że gdzieś na takim ozdobie ktoś powiesił takie coś, Dokładnie. żeby nadać temu taki charakter Świąteczny. świąteczny, no. A zobaczysz tutaj ten miód? Co to jest? Popatrzcie jakie tu są kwiatki takie sztuczne. Tu się Się zapada. zapada się. No. Jest taka warstwa, bo tam jest dziura, gdzieś Aha. jest pół metra do klepiska, wiesz? No, czyli może być, że się zawalimy pół metra w dół. Ale Pokaż. cóż to Zobaczcie. jest? Mnie się wydaje, że to był cukier. I on się po prostu rozpuścił, skarmelizował. A, że to tyle lat już było. Tak, bo no tutaj jest cukiernica. To prędzej tam już mógł być, chociaż to pleśnieje, nie? Nie, to musiało być może ciepło, wiesz? I się Mogło tak skarmelizował. być, no. Dobrze, Tak mi się zamkniemy zdaje. Mogę to i powąchać. damy... Nie, lepiej nie. Nie chcę ci Daj narazić. powąchać. Nie. Nie wąchaj tego. Słuchaj, tu pozamykamy. W ogóle chociaż nie, bo to jest taka piękna pajęczyna. I ona... Miała było otwarte, musimy tak zostawić. No, to niech tak musimy- zostanie. Tu uważaj, bo tu jest taki mały kieliszek, ale mimo wszystko ja go podniosę. I go postawię tutaj. No, Albo nie, postawię go tam, gdzie jest reszta tych. O, pani Emilia tu mieszkała. Pani Emilka? Pani Emilio. Niebiański dom pani Emilii, wiesz? Tak, niebiański dom Pani Emilii. Opuszczony niebiański dom Pani Emilii. A tutaj mamy, co to mamy? Sól. Solniczka to jest, zobaczcie, jeszcze z solą. O. I tam znowu jest ten system, że wokół pieca, bo to najpewniej był ten główny piec, który ogrzewał cały dom, czyli w tym pomieszczeniu było najcieplej. Tak to wygląda, że w tym pomieszczeniu było najcieplej. No to była taka kuchnia, tam był salon. A tutaj no, gotowało się, jadło, no i zawsze ktoś w kuchni spał, tak? To nigdy nie był dom No tak, zresztą jednej widać rodziny, to łóżko jednej takie osoby, malutkie. wielkiej rodziny. Mhm. Tu jakiś zeszyt jeszcze leży na ziemi. Co tu mamy? Za zeszyt? O, jakieś tam... Oj nie, to nie będziemy oglądać. To są adresy. Tam też są jakieś adresy. Okulary. Zobaczcie, takimi okularami pani Emilia. Ale miała mocno szkła. No starszą panią, ale musiała być taką malutką kobietką, taką... Bo widać było, że drobna była. Tak, drobna kobieta, bo i okulary są rozstaw jest drobne, mocny, nie? Tak. To tu sobie zostawimy, nie będziemy przeszkadzać. Czekaj.
Olu, zapraszam. Zobaczcie. Tak musiało to wyglądać. Zapalone światło było i ludzie siadali przy tym stole, wypoczywali, omawiali sprawy różne i potem patrzyli na telewizor, który jest za Olą. Tak to musiało wyglądać. Jak świeciło to wszystko. To jest nieprawdopodobne. Ale piękny dom. Naprawdę jest taki stareńki. Powiem ci, że chyba w tak starym domu żeśmy jeszcze nie byli. W tak starym nie. Chyba nie. Tak starym nie. Byliśmy w różnych, ale... Słuchajcie, zabierzemy tą lampę, bo długo tu nie możemy być. A tu... Chodźmy tutaj bardziej. Tu. Słuchajcie, jesteśmy cali w pajęczynie, w pajęczynach, jakimś błocie, czy czymś takim. Nie wiem dlaczego w błocie. No, jechaliśmy po prostu drogą sobie i znaleźliśmy taki przepiękny domek, który mam wrażenie, że ma około 200 lat. Na pewno powstał gdzieś na początku tamtego wieku, bądź jeszcze wcześniej, może jakieś 1800 któryś. W środku znaleźliśmy mnóstwo przedmiotów świadczących o tym, że opuszczony został gdzieś w 2004 roku, ale do końca mieszkała jakaś starsza osoba. Drobna pani Emilia. Tak, Drobna myślę, osóbka. że ona mieszkała aż do końca, bo wszystko świadczy o tym, że pani Emilia do końca życia swojego zamieszkiwała w tym domu. Wiesz, kartki przychodziły do 2004 tylko na nią adresowane. Tak, no czyli więc... musiała pani Emilia mieszkać tak, w tym niebiańskim domu. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, do następnego piątku. Tak. Cześć.